Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Stylizację omijam. Będzie wyglądał naprawdę świetnie. Możecie nosić na wiele różnych sposobów. I na koniec pokażemy Wam troszeczkę backstage'u. Patrzę sobie teraz na mojego męża. Mam w planach rozjaśnić włosy. Prywatny mąż i zarazem fotograf na robocie. Jeszcze chciałam Wam pokazać mokka, to jest top i spodnie. Wskoczyłam w pierwsze rzeczy, genialne basiki, jasnych stylizacji. Chyba znalazłam faworyta. Hello, hello. No i fajnie, ty mi to zrobisz. Welcome in my brown era. Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Pomyślałam sobie, że zaczniemy go od takich wiosennych nowości i inspiracji. Tutaj w przebitkach mogłyście już zobaczyć markę Dish, którą właśnie będę chciała Wam dzisiaj pokazać. To jest, słuchajcie, marka, z którą współpracuję już od dłuższego czasu. Bardzo lubię zresztą projekty tej marki. Półka mniej więcej Arket i Kos, jeśli znacie te dwa brandy. Można by było się pokłócić czasami o składy, mogłyby być ciut lepsze, natomiast jeśli chodzi o jakość tych rzeczy, no to rzeczywiście mam kilka marynarek, kilka par spodni i sukienek w swojej szafie od kilku sezonów i uwielbiam, noszę cały czas. Ja też będę chciała stworzyć tutaj takie bardzo proste stylizacje, proste w odtworzeniu dla Was. Dlatego, że myślę sobie, że jeżeli już kupujemy rzeczy, to dobrze jest kierować się właśnie tym, ile razy wykorzystamy daną rzecz w stylizacji. Ja bardzo często tak robię. Jeśli już jestem w stanie sobie wyobrazić minimum 3 stylizacje, które stworzę, nie wiem, z daną marynarką bądź spodniami, które mam na oku, no to wiem, że to będą dobrze wydane pieniądze. Ja też uważam, że warto kupować rzeczy ponadczasowe, klasyczne. Jeśli lubicie rzeczy z takim twistem modowym, to niech ich będzie jednak mniej w szafie, bo to one będą raczej tak dość mocno wybrzmiewały w tych stylizacjach, a takie klasyki w postaci oversize'owej marynarki, szerszych garniturowych spodni czy dobrej jakości swetry, myślę, że to są rzeczy, gdzie możecie właśnie na tej bazie tworzyć super stylizacje. Dzisiaj marka Dish, to będą 3 produkty, ja już jeden mam na sobie, to jest taki sweterek, pokażę Wam z bliska, jak wygląda kolor i materiał. Materiał jest taki troszeczkę prążkowany. Nie ukrywam, że on na lookbooku wyglądał przepięknie. Jak przyszedł, również mnie zachwycił, ale miałam z nim mały problem, jak go wystylizować, bo on ma dość głęboki dekolt. Zapinany jest, zobaczcie tutaj, na takie drobne, czarne guziczki. On jest niezwykle kobiecy, wygląda naprawdę bardzo pięknie, ma takie dłuższe rękawy, co ja osobiście bardzo lubię. Za momencik pokażę Wam go tutaj w pełnej stylizacji, natomiast no, on jest taki bardzo dziewczęcy, bardzo kobiecy, z dość sporym dekoltem, więc te z Was, które tego takiego dekoltu nie lubią, będą musiały tutaj trochę kombinować. Ja też się tutaj nanosiłam jakichś topów, wiecie, takich basiców poubierałam, żeby tego dekoltu Wam aż tak bardzo nie pokazywać, ale stwierdziłam, że nie będzie wtedy widać tego sweterka w całości. Myślę, że to jest taki fajny element w szafie, który możecie łączyć z dżinsami, ze spodniami czy ze spódnicami. Ja sobie przypnę tylko tutaj ten mikrofon, żeby Wam pokazać jeszcze marynarkę, która do mnie przyszła i spodnie. Mam nadzieję, że też dobrze mnie będzie tutaj słychać. Słuchajcie, marynarka, która przyszła, jest przepiękna, idealna na wiosnę. Zobaczcie, jak wygląda z bliska materiał. Też w przebitkach mogłyście zobaczyć. To jest taka rzeczywiście szeroka, duża, oversize'owa marynarka w takim jaśniutkim kolorze, w taką jodełkę. To jest taki odcień beżowy z odrobiną bieli, też bardzo ładne ma detale w postaci właśnie takich guziczków, kieszeni czy klap. Ja uwielbiam takie oversize'owe marynarki, słuchajcie, pomimo tego, że ja jestem drobna i na co dzień noszę rozmiar XS,
To marynarki rzeczywiście lubię duże, lubię szerokie. To jest świetna baza do właśnie stworzenia takich różnych stylizacji. Uwielbiam do jeansów, uwielbiam do spodni, uwielbiam do shortów latem. Też świetnie wyglądają. Więc za momencik też wskoczę i Wam pokażę, jak wygląda ta marynarka. I przyszły spodnie, które są przepiękne. Ja nie ukrywam, że mam słabość do takich spodni garniturowych, ale jednak stylizuję je albo na sportowo, albo właśnie do płaskich butów. Nie lubię takiego dress code'u, jeśli chodzi o takie biurowe stylizacje. Też na co dzień nie muszę się tak ubierać, więc raczej tego typu stylizacje omijam. Natomiast spodnie, które chciałam Wam pokazać, są no, takie totalnie w moim stylu, czyli góra wygląda tak bardzo klasycznie, bardzo garniturowo. To są takie szersze spodnie z zakładkami, też w takim jaśniutkim kolorze. Pomyślałam sobie, że jak jest wiosna, idzie też lato, to fajnie postawić na jasne barwy, które nas rozświetlą, czy to przy buzi, czy rozświetlą ogólnie całą stylizację. Jeśli nie lubicie takich zupełnie jasnych stylizacji, to oczywiście możecie to przebić jakimś ciemnym dodatkiem w postaci ciemnego t-shirtu czy ciemniejszej marynarki. Natomiast te spodnie wyglądają naprawdę przepięknie, też mają tutaj kieszenie. Ja lubię je stylizować tak troszeczkę inaczej właśnie niż zupełnie na elegancko, więc wskakuję w te rzeczy i pokażę Wam, jak wyglądają w takich wiosennych stylizacjach. I tak, zobaczcie, wyglądają te spodnie na sylwetce. One są dość długie, co akurat jest ok, bo ja mam 1,61 m, więc na mnie przeważnie wszystkie spodnie są troszkę za długie, ale ja takie lubię, bo czasami noszę wyższy obcas i też gdzieś tam ta nogawka dużo lepiej wygląda. W całości tak się prezentują. One są takiego jasnego koloru, ale raczej wpadający w chłodne tony, ale nie przeszkadza to, abyście mogły łączyć te spodnie również z takimi cieplejszymi kolorami, jak właśnie brąz. Ja tutaj dodałam taki cieniutki paseczek i myślę, że też wyglądają naprawdę bardzo fajnie w połączeniu ze sportowymi butami. Tworzycie taki look, wiecie, bardzo casualowy i tym samym spodnie garniturowe możecie nosić na wiele różnych sposobów. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak te spodnie przy takim klasycznym białym t-shircie wyglądają ze skórzaną brązową kurtką, bo myślę, że ten look może Wam się spodobać. I zobaczcie, tym samym jasne spodnie, biały klasyczny t-shirt, sportowe buty i brązowa skórzana kurtka. Myślę, że to jest fajny, słuchajcie, pomysł na stworzenie stylizacji. Tym bardziej, że takie spodnie naprawdę, one się sprawdzą w wielu różnych kombinacjach i myślę, że to jest taki właśnie zakup, gdzie jak postawicie na takie spodnie, to z pewnością wykorzystacie je więcej niż 3 razy. I na koniec zestawienie z marynarką. Ja pomyślałam sobie, że połączę tą marynarkę z odcieniami brązu. Zostawiłam też już te New Balance'y, bo stwierdziłam, że jak już mamy taką bazę, to pokażę Wam, jak mając kilka rzeczy w szafie, możecie stworzyć tak naprawdę kilka różnych stylizacji, czyli oversize'owa marynarka marki Dish, top klasyczny, kiedyś kupiłam go w Zarze, brązowe spodnie, które mogłyście zobaczyć w moim vlogu, to jest zakup vintage z Kopenhagi i zobaczcie, jak tym samym stworzyłam fajną, taką ponadczasową stylizację. Myślę, że tą marynarkę będziecie mogły użyć naprawdę do na wiele różnych okazji, tym samym jak idzie wiosna, wiecie, są komunie, są chrzciny, są różnego rodzaju uroczystości, to taki klasyk na pewno Wam się przyda. Do tego możecie dorzucić jakąś fajną torebkę. Przy okazji, jak już tutaj mam, to wybierzmy sobie, może model Celine, taka brązowa, która też troszeczkę odbije się od spodni i nie będzie taka ciemna. Dajcie znać, jak Wam się podoba właśnie wystylizowanie tych rzeczy. Ja myślę, że w tym looku już mogę zostać spokojnie dzisiaj do końca dnia. Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym dniu.
My już gotowi, właśnie jedziemy do przepięknej kamienicy, do showroomu marki Danucera. Ja jeszcze z tą marką nie miałam przyjemności współpracować. Jest to polska marka, ponoć ze świetnymi produktami. Są to głównie kosmetyki z działu skincare, czyli do pielęgnacji twarzy. Dzisiaj będziemy tworzyć dla tej marki materiały, więc jestem bardzo ciekawa, bo też showroom mieści się ponoć w przepięknej warszawskiej kamienicy, więc na pewno pokażemy Wam troszeczkę backstage'u, jak tworzymy takie materiały, a później zabiorę Was do fajnego butiku polskiej marki Move, gdzie zrobimy przegląd wiosennych nowości. Tak patrzę sobie teraz na mojego męża, który wczoraj był u fryzjera i muszę Wam powiedzieć, że w piątek czeka mnie duża zmiana. Mam nadzieję, że moja fryzjerka Edyta nie zmieni planów, bo rano jadę do salonu do niej. Myślę, że to będzie trwało z jakieś 5-6 godzin, bo mam w planach rozjaśnić włosy. Ja już myślałam o tym dość długi czas. One są takie bardzo ciemne. Zeszliśmy do takiej, wspólnie z moim fryzjerem, do takiej bardzo ciemnej czekolady, ale rzeczywiście tutaj w takim świetle też dziennym one wyglądają bardzo, bardzo ciemno. Pomyślałam, że idzie wiosna, troszeczkę zmian się przyda, a też przy okazji ta buzia będzie wyglądała na taką bardziej wypoczętą, także zobaczymy w piątek, co nam się uda tutaj z tymi włosami zrobić. Tak wygląda mój prywatny mąż i zarazem fotograf na robocie. To jest podśmiechiwania, bo Ale wiecie, ile ten sprzęt waży? Naprawdę, to nie są takie lekkie rzeczy, prawda? oczywiście, że tak. Bardzo przymęczę. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać, słuchajcie, troszkę wiatr tutaj wieje, nową markę okularową, bo oprócz Danucery robimy też materiał dzisiaj dla marki z okularami i mam taką jedną parę tutaj właśnie na sobie i powiem Wam, że naprawdę jak na nieduże w sumie pieniądze, bo te okulary kosztują naprawdę chyba niecałą 100, no to muszę Wam powiedzieć, że wyglądają całkiem okej. Ten model akurat jest z męskiej kolekcji, bo ja lubię takie awiatory i takie duże pilotki. Więc robimy właśnie teraz, wybrałam sobie 2 modele i będziemy robić zdjęcia właśnie dla tej marki. Podrzucę Wam oczywiście link, bo ja jako fanka okularów, no naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Pomyślałam sobie, że jeszcze przy okazji robienia dzisiejszych zdjęć pokażę Wam moją stylizację. To jest set Le Collet, który mogłyście już zobaczyć u mnie we vlogu i dlatego chciałam Wam pokazać, jak fajnie takie sportowe sety możecie wykorzystać do takich codziennych stylizacji, czyli set w kolorze mokka, to jest top i spodnie, do tego krótki trench z Zary, buty tradycyjnie New Balance, do tego torebka marki Pollen i okulary to jest nowość marka Brillo. Ja już wskoczyłam w pierwsze rzeczy od Move i jestem zakochana tym, jak te spodnie leżą. Zobaczcie, to jest nowa kolekcja. Przepięknie modelują sylwetkę, robią turbo fajną talię i tyłek, no i długość. Ja mam zawsze problem z długością, bo jestem niska, a te spodnie leżą idealnie i połączyłam je z topem, który teraz aktualnie jest na promocji. Jest też w kolorze oliwkowym i czarnym, zaraz Wam pokażę, ale ten kremowy wygląda
No, przepięknie. Już Wam pokazuję, tu są dwa kolory, które również znajdziecie stacjonarnie w butiku. Tak wygląda oliwka i tak wygląda ten czarny. To są takie topy z bardzo szerokimi rękawami. Są dość krótkie, ale myślę, że dla fanek takich właśnie krótszych topów i spodni z wysokim stanem, no ten set idealny na wiosnę, słuchajcie. Też w ogóle butik jest piękny, bo można sobie tutaj pomierzyć. Światło, no wszystko tutaj gra. Wskakuje w kolejne rzeczy. W marce Move znajdziecie też genialne basiki, więc nie zabraknie tutaj w moich przymiarkach też t-shirtów, ale nie takich klasycznych. To jest opcja dla tych z Was, które nie lubią pokazywać brzucha, ale mimo wszystko też nie chcą takich totalnie klasycznych rzeczy. To jest t-shirt, który występuje też w kilku wariantach. Ja teraz mierzę biały. On jest taki dość szeroki, pudełkowy, z szerszymi rękawami. Za momencik pokażę Wam jeszcze, jakie kolory znajdziecie obecnie w butiku. To, co na pewno znajdziecie, to ten sam t-shirt, ale też w paski. Świetnie wygląda do takich jasnych stylizacji i czerń, która jest absolutnie klasyczna i będzie pasowała Wam do wszystkiego. Ja do swojej bazy teraz dorzuciłam prochowiec. Wiecie, że uwielbiam tego typu płaszcze, tręcze. One na wiosnę sprawdzą się idealnie. Mierzę dla Was kolor czarny, dlatego że już tych beżowych mam tyle w szafie, że no ciężko mi się zdecydować, aczkolwiek zaraz Wam pokażę ten beżowy, bo chyba skradł moje serce. Przepiękny, świetnie skrojony, dość długi jak na mnie, aczkolwiek taki do kostek wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dodatkowo ma pasek, którym możecie sobie też ten płaszcz przewiązać. I ja właśnie tutaj na tą jasną bazę pomyślałam, że ten czarny narzucony płaszcz właśnie troszeczkę zmieni całe te odcienie i ten płaszcz zarówno czarny, jak i beżowy jest teraz aktualnie na promocji, więc myślę, że warto, jeśli już macie w planach kupić trench albo się spóźniłyście, bo już wiosna w sumie się zaczęła, to w Move rzeczywiście te płaszcze są w super cenie. I chyba znalazłam faworyta, ten sam prochowiec, ale w przepięknym, takim beżowym odcieniu. Troszkę przypomina taki kolor taupe, jednak jest w takich cieplejszych barwach. No ja jestem zakochana. Cóż poradzić, kocham tręcze miłością absolutną. Zobaczcie do tej stylizacji, czyli do klasycznego białego t-shirtu, do tych świetnych spodni. Cała w ogóle ta mieszanka kolorystyczna, no to są absolutnie moje kolory, więc zdecydowanie ten trench ląduje w mojej wiosennej garderobie. Hello moi kochani, ja już jestem po laserze. Rano mogliście zobaczyć moją wizytę w klinice Self Esteem. Powiem Wam, że jeśli jeszcze nie robiłyście laseru na twarz, bądź cały czas zastanawiacie się, czy zrobić, czy wykonać taki zabieg, to ja Wam szczerze polecam, bo powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż to, aby zadbać o swoją skórę tak naprawdę konkretnie od podstaw. Ja taki laser wykonuję
tak mniej więcej co 8 tygodni, w zależności oczywiście od potrzeb. Fajnie jest go wykonywać właśnie w tym okresie takim jesienno-zimowym, kiedy jest mniej słońca, bo ta nasza skóra rzeczywiście wtedy nie jest tak wystawiona na słońce, więc to już był taki, powiem Wam, ostatni dzwonek, bo ten marzec to jest, wiecie, to taka wiosna, jest troszeczkę tego słońca, ale nie na tyle, żeby właśnie jeszcze ten zabieg wykonać. I ja zazwyczaj po takim zabiegu się nie maluję, ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja, więc położyłam taki delikatny makijaż, bo szykuję się właśnie na event marki Max Mara. Max Marę uwielbiam za klasykę, ponadczasowość. To są takie projekty, gdzie jeśli szukacie głównie płaszczy, dobrze skrojonych marynarek na lata, to myślę, że kierunek Max Mara będzie tym idealnym. Dzisiaj w butiku taki troszeczkę press day najnowszej kolekcji, więc pomyślałam sobie, że zrobimy takie szybkie get ready with me, bo cały czas się zastanawiam, co mam ubrać. Padło na garnitur. Garnitur w takim odcieniu mokka. Nie chciałam też takim bardzo stawiać na taki bardzo ciemny kolor, ale teraz się zastanawiam, czy taki ten klasyczny garnitur nie jest mimo wszystko taki, wiecie, za bardzo stonowany. To jest propozycja od marki Benu. Mogłyście już marynarkę zobaczyć u mnie w połączeniu ze skórzanymi spodniami. To jest taka krótsza marynarka z mocno postawionymi ramionami i do tego spodnie w tym samym kolorze. Natomiast zastanawiam się, czy mimo wszystko nie przełamać troszeczkę tego odcienia mocniejszą marynarką, czyli właśnie w takim, wiecie, bardziej czekoladowym kolorze. Dzisiaj też tak pogoda nie zachęca na jasne odcienie, więc pomyślałam sobie, ta marynarka troszeczkę jest inna, bo ona już jest dłuższa, taka bardziej, wiecie, męska, ale też w fajnym wydaniu. I pomyślałam, że połączenie tych trzech kolorów, czyli tej mokki, białego takiego tank topu i tej czekoladowej marynarki, to będzie idealne połączenie. I chyba właśnie tak zostanę. Zostaną mi tylko dodatki, myślę tutaj o pasku. Pasek taki raczej cienki, dlatego żeby nie przytłoczyć tej całej stylizacji, żeby to było gdzieś tam, wiecie, bardziej takie klasyczne, żeby nie było, za dużo się nie działo. Więc pomyślałam sobie o pasku właśnie takim bardzo stonowanym. To jest Hermes, on troszeczkę się odbije tutaj. I też nie bójcie się łączyć takich kolorów, bo właśnie tego typu kolory spokojnie, jeśli chodzi o jedną paletę, można ze sobą łączyć. I to jest wtedy, wiecie, taki mniejszy, delikatny dodatek, ale coś się dzieje. I buty. Dzisiaj mam ochotę chyba na mokasyny, więc zastanawiam się, czy nie ubiorę jednak właśnie tych butów od Prady. One fajnie wyglądają. Je już mogłyście zobaczyć u mnie w kilku stylizacjach. To są takie klasyczne mokasyny. Ja je bardzo lubię. One właśnie pasują do takich, czy do jeansów, czy właśnie do spodni garniturowych. Ja już też się nie mogę doczekać, kiedy w końcu będzie można chodzić, wiecie, na gołe nogi i do tego jakieś fajne shorty i właśnie oversize'owa marynarka, ale myślę, że te buty właśnie w takim odcieniu brązu będą tutaj pasowały idealnie. Też właśnie mam ochotę dzisiaj na takie bardziej wygodniejsze buty niż obcasy. Jadę autem, więc stwierdziłam, że będzie mi dużo wygodniej. Tak, myślę, słuchajcie, że taki klasyk, czyli brązowy garnitur, ale taki nie do końca pasujący odcieniami, więc troszeczkę tutaj się pobawiłam kolorem. I torebka. Torebka, myślę, że ta będzie idealna. To jest marka Polène. Jeśli nie znacie jeszcze tej marki, to jest francuska marka, która przepięknie prowadzi komunikację. Ma też przepiękną stronę. To jest, słuchajcie, torebka rzędu pokroju mniej więcej Demelier. Demelier torebkę mogłyście zobaczyć u mnie chyba w pierwszym vlogu. Przepiękna skóra. Ta torebka jest naprawdę obłędnie wykonana. Ona ma dwie długości pasków, czyli takie krótsze, które możecie nosić właśnie tak na przedramieniu i dłuższy, dodatkowy taki też pasek, który możecie nosić spokojnie w ten sposób. Ja nie do końca jestem zwolenniczką noszenia torby w ten sposób. Wolę zdecydowanie tutaj tak na przedramieniu. I co ciekawe jeszcze, ta torebka się tutaj rozbudowuje
i możecie ją zapiąć właśnie na takie magnetyczne, prawie niewidoczne klipsy. Ja uwielbiam tego typu torebki, pomimo tego, że nie noszę, wiecie, laptopów, nie chodzę do pracy na co dzień, do biura, to mimo wszystko jednak w ciągu dnia zawsze tych rzeczy się nazbiera, a ta torebka, jeśli chodzi o wykonanie i cenę, bo to jest ważne, myślę, że wykonanie tej torebki naprawdę jest top. Spokojnie mogłaby prezentować do torebek luksusowych, natomiast cena rzeczywiście jest, uważam, bardzo ok. Jeśli szukacie dobrej jakościowo torebki, ale też nie chcecie wydać kilku tysięcy złotych, no to myślę, że ten model będzie idealny. Ja oczywiście podlinkuję Wam tutaj. Ten model jest ciężko dostępny zawsze na stronie, ale warto obserwować, dlatego że co jakiś czas wpada i jest dostępna właśnie w tym takim przepięknym koniakowym kolorze. Ok, jesteśmy gotowi, możemy lecieć na event. Hello, hello, dzień dobry moi drodzy. Mamy przepiękny dzień. Ja właśnie jadę do Edyty, do mojej fryzjerki, dlatego że dzisiaj umówiłyśmy się na ściąganie mojego koloru. Jak wiecie, ja mam bardzo ciemne włosy. One rzeczywiście teraz w świetle też mogą przypominać taki czarny, więc chyba jestem trochę nim już zmęczona. Postanowiłam, że coś zmienię, że troszeczkę rozjaśnimy i spróbujemy wrócić do mojego naturalnego, takiego ciemnego brązu, ale raczej w takim odcieniu turbo naturalnym, żeby to nie wpadało, wiecie, w czerń i nie było takie przytłaczające i takie ciężkie. Także mam jeszcze 7 minut, jadę, jest przepiękna pogoda. Mam nadzieję, że nie spędzę tam połowy dnia, bo już się martwimy, bo moje włosy są dość gęste i takie rzeczywiście sporo mam ich, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Natomiast jestem bardzo, bardzo ciekawa efektów. No i fajnie, i Ty mi to zrobisz. Mamy fajne peruki. Pięć godzin później, welcome in my brown era. Jak Wam się podoba, kochani? No, powiem Wam, że ja jestem zachwycona. Co prawda trwało to bardzo, bardzo długo. Ja też domyślałam się, że ściągnięcie tego czarnego koloru, nawet nie czarnego, bo one nie były docelowo czarne, one były bardzo, bardzo ciemne, ciemnobrązowe. Natomiast nie zdawałam sobie chyba sprawy, ile będzie trwało ściągnięcie tego koloru. Ja też nie ukrywam, że mam dość ciemne włosy, natomiast one nie były czarne, a rzeczywiście tutaj w tym świetle i też w takim świetle naturalnym bardzo mocno odbijał się ten czarny kolor, który mam takie wrażenie, że sprawiał, że ta skóra była taka szara, że tutaj przy buzi było tak smutno. To zresztą nie był mój naturalny taki bardzo ciemny kolor, więc nosiłam się już z zamiarem, aby wrócić do brązu, aby troszeczkę je rozjaśnić,
żeby ta buzia była taka bardziej promienna i powiem wam, że jestem zachwycona. Edyta, moja fryzjerka, spędziła naprawdę długie godziny, żeby je tak pięknie wyprowadzić. Niestety musiałyśmy je troszeczkę rozjaśnić po to, aby ten brązowy pigment złapał, dlatego że ta czerń bardzo mocno przebijała. Za 3 tygodnie umawiam się z nią właśnie na taką tonację w chłodniejszych odcieniach, bo ciężko nam było tutaj do tej chłodnego odcienia dojść. Natomiast ja już teraz jestem bardzo zadowolona z efektów. Włosy wyglądają cały czas świeżo, zdrowo. Ja się bałam, że właśnie po takiej, wiecie, głębszej dekoloryzacji, no one niestety troszeczkę stracą blasku, ale ja też bardzo mocno pilnuję pielęgnacji, o której myślę, że też niebawem wam powiem. Natomiast dajcie znać, co myślicie, dlatego że ja jestem totalnie zakochana i teraz mam nadzieję, że już nigdy nic nie skusi mnie do tego, abym wróciła do tak ciemnego koloru. Ja tym samym, moi kochani, chciałabym wam bardzo podziękować za oglądanie tego vloga. On był taki troszeczkę bardziej spokojny, mniej się w tym tygodniu działo, ale myślę, że i tak był dla was interesujący. Dajcie znać, co byście chciały zobaczyć w kolejnych filmach. Tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu.